Siema, siema, ucha wita was serdecznie. Dzisiaj na Bronxie, gdzie bywa niebezpiecznie. Dzielnica w Nowym Jorku, wielkim mieście, gdzie wieczorami strzelają bezszelestnie. Bronx, jedna z kolebek amerykańskiego hip-hopu oraz jedna z najniebezpieczniejszych dzielnic Nowego Jorku. Dziś zabierzemy was na wyprawę z serii po niebezpiecznych miejscach na świecie i przekonamy się, czemu Bronx i Harlem zasługują na pierwsze miejsce według wskaźników przestępczości. Masz 300% więcej szansy za to, że ktoś okradnie twoje mieszkanie niż w innych dystryktach Nowego Jorku, jeżeli nie masz jakiegoś systemu bezpieczeństwa. No mamy poduszki i ABS. Nie mamy mieszkania, więc nam nie okradną tam niczego, więc poczko jesteśmy bezpieczni. 97% z sąsiednich okolic jest bardziej bezpieczna niż Harlem, tylko 3% jest bardziej niebezpieczny niż Harlem. Dojeżdżamy do wschodniego Harlemu i teraz jakby, żeby się odnaleźć na mapie, to jest tak, jesteśmy na Manhattanie, północnym Manhattanie, w takiej poddzielnicy Harlem, a w sumie to we wschodnim Harlemie, który jest podobno najgorszy. 1 na 28, tak? Szansa? Nie, 1 na 30, 1 na 28 na Bronxie, że będziesz ofiarą przestępstwa. New York PD, security kamera. Tylko kamery nie ma, ty. Jest urwane. Albo nie przykręcone. Albo gdzieś indziej jest ta kamera. To jest niebezpieczne. Takie ułatwienia dla turystów. Poszliśmy za karteczką nie parkować z soboty. Z racji, że jest poniedziałek, uznaliśmy, że jest wszystko ok. Stanęliśmy co prawda w poprzek. Pani nas poinformowała, żeby stanąć wzdłuż linii, ale żeby było jeszcze łatwiej, o 11:30, czyli za 40 minut musimy zabrać ten samochód, przeparkować go po drugiej stronie, bo tam jest kolejna tablica informująca nas o tym, że od 11:30 do 6 można stać tylko tam. Tuesday, Friday. Wszystko jest jasne, nie? Więc to jest takie i nie w poprzek, tylko po prostu w drugą stronę zaparkowaliśmy, a tutaj nie może stać. Jak wszystkie samochody stoją w jedną stronę i w tą stronę jest kierunek jazdy, to tak musisz zaparkować. A my zrobiliśmy sobie kółko, zaparkowaliśmy, żeby było łatwiej nam wyjechać, co było logiczne, ale w Stanach to nie jest logiczne. Wschodni Harlem i powiem wam, nie mamy kompletnie pomysłu, gdzie iść. Po prostu jest napisane, że Harlem i Bronx i potem zaczynasz czytać, że Brooklyn, że podobno wszystko tu jest niebezpieczne. Czy tak jest? Nie wiem, dowiemy się dopiero w dzisiejszym odcinku. Takich budynków w Nowym Jorku jest bardzo dużo i to są takie mieszkania, można powiedzieć, komunalne. Tak byśmy to nazwali w Polsce i to jest info z pierwszej ręki, że tutaj właśnie mieszkają ludzie po prostu jakby najbiedniejsi. Takie mieszkania socjalne to można nazwać. Rozmawialiśmy z chłopakiem, który podszedł do nas i powiedział, że co my tu robimy i tak dalej. Zapytaliśmy, czy możemy go nagrać, no nie był chętny, ale poza kamerą nam poopowiadał trochę ciekawych rzeczy. Zgadza się. Jesteśmy w miejscu, w którym można powiedzieć, jesteśmy na styku jakby trzech gangów, które mają broń i ogólnie to jest bardzo niebezpieczna dzielnica. Powiedział, że do 8, tak? Do po 8 wieczorem. Do zachodu słońca jest ok. Po zachodzie słońca... Że tutaj jest bardzo niebezpiecznie, nie można tu chodzić. Na tą chwilę możemy się czuć bezpiecznie, więc tak naprawdę przechodząc tutaj po 8, no zapewne byśmy stracili samochód. Tak, on to podkreślił, że po 8 albo was okradną, was pobiją, zrobią cokolwiek, szczególnie, że tu są strzelaniny 3 gangów, więc te statystyki rzeczywiście są mocno podbite, przez przypadek. Projects to nie są gangi, to jest Public Housing Developments of Housing Project, czyli to są te domy komunalne. No, czyli on to nazwał, czyli wojna trzech jakby dzielnic takich, 3 domów komunalnych. No. To w ogóle jakaś jest abstrakcja, są 3 wieżowce komunalne i się nawzajem zastrzelają między sobą. Ale to oni chyba tutaj mają tak we krwi to, że wiesz, musisz mieć przynależność i musisz nienawidzić wszystkich dookoła. Tak, taka wojna pewnie, no. Straż? Karetka czy policja? Poczułeś? No. Tutaj Wszędzie to śmierdzi blantami. Hello man, we had a few questions because we saw the statistics the North Harlem is the most dangerous district in the New York. Is it true or false? Well, I was raised here in Harlem myself. I don't necessarily think it's dangerous. Obviously, you're going to be with precaution, right? If I go out in the middle of the night 12, then I have a risk of something happening. But as in broad daylight right now, you can walk calm. I mean, you see once in a while, but not like, you know, like TV makes it sound like, oh my god, it's dangerous, don't come here. No, it's a nice place. Yeah, it's a lot of myths about this because we are walking in the hood at this moment, and honestly, I didn't feel dangerous or something like that. I feel safe. Yeah. But after midnight?
yeah, then that's something else. Obviously, of course, I agree with that. Yes, yes, for sure. All right, thank you. You're welcome. Have a great day. You too, thank you. To samo co ten koleś, że jak jest jasno jest ok, jak jest ciemno to nie jest ok, co nie? Podkreślenie po północy, something else, że w ogóle inny świat. Już też to zupełnie inaczej wygląda, jest więcej jakby śmieci na ulicy, więcej jakichś, wiesz, dziwnych ludzi, wykrętów. Chociaż LA było jeszcze bardziej wykręcone, co nie? No to był Ten Skid Row to było jeszcze bardziej porąbane, tak? Początek XX wieku to był taki rozkwit tego całego Harlemu, czyli mianowicie stało się to takim miastem dla Afroamerykanów, ale takim miastem, można powiedzieć, kultury i sztuki. Dopiero po II wojnie światowej Harlem zaczął podupadać i stały się to slumsy. W tym momencie Harlem jest bezpieczny, tak samo jak i Bronx, choć nie cały dzień, ponieważ w nocy zawsze można tutaj znaleźć guza. No i teraz pytanie, czemu my tego nie kręcimy w nocy? Bo byśmy nie mieli Z wiadomych przyczyn. Bo nic nie widać, bo jest ciemno. Bo w nocy jest ciemno. Takie sobie ogródki porobili, tylko to są wszystko sztuczne kwiaty. Kompletnie podjechaliśmy tak z głupa, po prostu wpisaliśmy jakiś losowy adres, zaparkowaliśmy i okazuje się, że zatrzymaliśmy się koło tego właśnie tych budynków, tego osiedla, które nazywa się Jefferson i podobno jest to jedno z najgorszych miejsc, w jakim można stanąć. Znaczy wiecie, Więc dzień dobry. Pół z głupa, bo patrzyliśmy po statystykach Harlemu, że wschodni Harlem jest najbardziej niebezpieczny, więc chcieliśmy na East Harlem, no ale Dawaj tam. reszta to już historia. Spójrzcie, tutaj jest też taki wozik policji nowojorskiej i u góry macie kamery i światła. Oczywiście chodzi tutaj o to, że w nocy jest tu niebezpiecznie, więc jest to po to, żeby po prostu zwiększyć bezpieczeństwo dla ludzi, którzy tędy przechodzą, żeby po prostu było widać ciągle, co się tutaj dzieje. Wiewióry są słodkie, tak przebijając niebezpiecznie. Ale to są te takie, wiesz, to nie są słodkie wiewiórki. Czemu nie są słodkie? No to są te złe wiewiórki, które zabijają nasze wiewiórki. Tak? No to są te takie szare. One są większe i zabijają nasze brązowe, kochane wiewiórki. To w Anglii przecież wytłukły wszystkie wiewiórki brązowe. No to jest niebezpieczna dzielnica. No. To nie lubimy wiewiórek szarych. Nie, wiewiórki są złe. Więc tutaj grilla nie zrobimy. Pamiętajcie, że to też tak wygląda, że gdybyście wy tutaj sobie tak szli na spacer czy coś, to jest w ogóle w 100% bezpiecznie, oczywiście tutaj do zmroku. Ale ręki to nie dam uciąć. Tak, no raczej teraz to raczej nikt by ci nie napadł. Chcę tylko powiedzieć, że my mamy kamery i zawsze to, że przechodzimy sobie z tymi kamerami, już ludzi, wiecie, to budzi ciekawość i często niechęć i złość, więc chodząc z takimi kamerami, No dobra, bardziej ale... się narażamy na to, że dostać w pierdziel na przykład tutaj. Ale też zadam ci pytanie, powiem ci tak, No. czy przyszedłbyś tutaj w nocy? Z ciekawości bez kamer, z miejscowym tak. A najlepiej to w ogóle z policjantem, nie? No. Dead End i wbijamy, słuchajcie, na boisko do koszykówki, gdzie rozwijały się wszystkie gwiazdy NBA. To właśnie tutaj grali. Zobaczcie, ile czasu minęło, że już kosze pourywali. Ale to jest właśnie jedno z takich boisk, które jak się widzi, to nam się kojarzy właśnie, to właśnie kojarzy nam się z tym czymś takim Stanem Zjednoczonym. No, podobno tutaj Michael Jordan przyjeżdżał. Zobacz, że tak się wieszał na koszach, że aż go urwał. A to jest Shaquille O'Neal. To ma nowe buty, nie wiem czy wiecie, takie przystępne dla CCC. wszystkich, CCC. Jedziemy gdzie? Na Bronx, bo podobno tam jest grubo, niebezpiecznie i dużo gangów grasuje. Zobaczymy, czy tak jest. Dojeżdżamy do Mott Haven, czyli takiej poddzielnicy jakby Bronxu. I co jest najciekawsze, że od razu co się pokazuje? Tam, gdzie jest najniebezpieczniej? Mieszkania komunalne, socjalne. Po lewej stronie. Wszystkie mają klimatyzatory. Nie ma przypadku. Super Raptor. W dzisiejszym odcinku towarzyszy nam ciągle taki dziwny zapach. I on ciągle się powtarza. Kiedy zatrzymamy samochód, to czuć ten zapach. A dziwnym trafem moje oczy coraz bardziej czerwone się robią. Gdy patrzę, twoje oczy czerwone. No szalały. Zobaczcie jaki napis. Drug Free School Zone. Szkoła wolna od... Znaczy strefa szkolna wolna od... Ciekawe gdzie się kończy. Zaraz przed. Dojechaliśmy na Bronx, poddzielnica Mott Haven. Idziemy się przejść, zobaczyć czy jest niebezpiecznie. A mi się te kamieniczki kojarzą z Londynem. Tak trochę. O! Ghostbusters.
No. Ten to chyba na ten samochód załadował wszystko co miał, to nie? Jak usiadł w ogóle. Cały dobytek. A, tu masz strażaków, teraz jadą. A tutaj jest strefa dla policji, taki parking policyjny. Tutaj holują swoje samochody. To jest przypadek, że akurat zaparkowaliśmy koło tej policji, co nie? Ale idziemy, może znajdziemy jakiegoś policjanta, który będzie chciał nam coś powiedzieć. Ja to bym chciał w ogóle zobaczyć taki samochód od środka, co nie? Zobacz, ten ma coś na tych. O, zobacz, masz napisane, że 10 000 dolców jest jeżeli ktoś zastrzelił policjanta, co nie? Wiesz o co chodzi? Tak, że zadzwonisz się. Top shot, no. Ten ma jakieś lampy z tyłu, w ogóle wiesz, każdy Tak, zupełnie... bez radio takie to było. A to jakieś lampy są chyba, bo one się świecą w ogóle jak ten. Twittera mają, patrz. No. Ale porozwalane te fury, co? Niektóre. Bez kitu, 40 posterunek, 40 pricing, co nie? A zobacz, tu każda fura jest rozbita, co nie? To są takie chyba bardziej... A to nie są tak, że oni takie zatrzymują czasami tych ludzi? Może że wiesz, uderzają oni się w samochody. czasem uderzają i tutaj A zobacz, pewnie że ta stoją. szyba, tu jest kuloodporna ten fragment. Tak, Widzisz? ten, żeby jak ktoś podejdzie, to żeby nic mu się nie stało. Bo to właśnie I po to tym jest... Black Lives Matter było, tak. Właśnie się zastanawiam, czy oni tym jeżdżą, czy to jest tak, że po prostu to jest taki parking, gdzie stoją rozwalone te samochody, co nie? Po prostu na każdym patrolu jak Czy działają. każdy by był taki rozwalony? Wydaje mi się, że to jest taki parking trochę dla rozwalonych fur albo... Wiecie, to jest parking ogólnie dla fur policyjnych. Wszystkie, które są sprawne, właśnie wyjechały i zostały takie szroty, które po prostu tutaj stawiają, bo oni pewnie są... Ale zobacz, że na przykład ten też jest policyjny. Bo ma też tą wstawkę tutaj. A w ogóle ta część na drzwiach, widzicie? Ta jest dołożona, tu widać różnicę. I to też jest kuloodporne. No, tył nie jest, ale przód już jest, co nie? Czyli lepiej z tyłu nie siedzieć. Lepiej w stylu, na tyle, jak to się nazywa, radiowozu lepiej nie siedzieć. No, prawda. Kiedyś krążył taki mit, ale może to jest prawda, że jak rozjedziesz skrzynkę, to jest przestępstwo federalne. Jak to zrobisz? Że jak rozwalisz skrzynkę na listy, to jest przestępstwo federalne, no to można pójść siedzieć. Ciekawe jak to w tych czasach w ogóle skrzynek na listy jeszcze używa. Do nas? My name is Conrad. Nice to meet you. Conrad? Yeah. Poznaliśmy This is jakiegoś my name. ziomka, który My name powiedział, is że Nice to meet you. ten brand to jest jego This is brata, your brother brand, yeah? Yes. żeby go zareklamować. And this is nie? our brand. Okay, yeah. Urbex History Yeah, being made yeah. right now. Yeah, the best. Poland. Historia się teraz tworzy, to nie? Look, walks of Poland, baby. Yeah. Too fast, I don't He said that understand. everybody tell him they look like Luka Doncic, the basketball player. Okej, A, tam Luka. muszę cały czas grać, bo Yeah. jest muzyka gra w tle, co nie? I dlatego muszę cały czas nawijać, Jason żeby nie Jury. było. Jason, over there. Can I? Jason Jury. Jason Jerry. To, co się teraz wydarzyło, to jest tak, zawsze życie pisze swoje scenariusze, niesamowita rzecz. Ludzie, chłopaki sobie stali, wyglądali na takich, no powiem szczerze, nie do końca komfortowych, tak bym to nazwał, ale nagle piona, skąd jesteście, z Polski vlogerzy, tutaj mój brat ma firmę, chodź zareklamujesz, plus dla mnie, plus dla ciebie, sam chciał, żeby go nagrać. Ale co jest najistotniejsze, na sam koniec podał jakąś nazwę, której ja nie pamiętam, ale to są ludzie, którzy mają jakąś organizację starającą się wyciągać właśnie z biedy innych, co nie? Ciekawa sprawa. I jeszcze jedna rzecz w kontrze do tego, co wcześniej usłyszeliśmy na Harlemie, że wy tutaj zrobiliście zdjęcie i tak dalej, gadałem z ziomkiem poza kamerą i on mówi, że no słuchajcie, teraz jest fajnie, świeci słońce i tak dalej, ale mało się dzieje. A najfajniej jest po 6, wszyscy kończą robotę, tu przyjeżdżają, więc generalnie miasto żyje. Czyli taka w kontrze do tego, że niby w nocy jest niebezpiecznie, a tu mówią, że jest super i Jeżeli oni byli fajnie nastawieni, tutaj ziółko, tutaj można powiedzieć pytali muzyczka. się nas, czy razem z nim zakopcimy, co nie? Ja wiem, czy- Ale poczekaj, jeszcze takie pytanie, tylko zabiorę kamerę. Czego najbardziej bał się Konrad w momencie, kiedy z nimi się witał i żegnał? Słuchajcie, bo ja mam obrączkę na ręku i wiecie, to nie jest problem ją ściągnąć i tego się bałem, że będą próbować mi ją ściągnąć. Nie to, że to jakiś stereotyp, no ale wiecie, no wiedzieliśmy kogoś takiego, no to nie wiedzieliśmy, jak oni są do nas nastawieni, a byli bardzo przyjaźnie, więc naprawdę super chłopaki. A ja sobie pomyślałem jeszcze jedną rzecz, że wiem, czy w Nowym Jorku zalegalizowali zielone, bo wszyscy są wychillowani i pewnie się uspokoili, No, nie? może tak być. Mamy taką wizję, bo mamy tak, panią Meksykankę ze sklepu, panów czarnoskórych z Brooklynu i jeszcze nam brakuje policjanta, żeby z nim zrobić wywiad. Z Polski. Najlepiej z Polski. Mitchell Houses.
Czyli to jest znowu te mieszkania socjalne, to jest to samo, to nie? Mitchell, czyli to są te dzielnice, które się ostrzeliwały, tak? Sądzę, że i oni są członkami jakiejś takiej wspólnoty, gdzie mówią właśnie inni ludzie, że to są niebezpieczni ludzie, bo rzeczywiście z daleka nigdy nie wiesz, jakie oni mają do ciebie zamiary. No ja sam się czułem bardzo niekomfortowo z nimi rozmawiając i nie to, że jestem uprzedzony, no ale tak jak już wcześniej rozmawiałem, bałem się o na przykład swoją obrączkę. Więc no różnie bywa, jeden był dobrze nastawiony, a inny nie, a w ogóle do nich zagadaliśmy w taki sposób, że jeden, który siedział, coś tam do nas krzyczał, czy robimy zdjęcie, podeszliśmy do nich, powiedzieliśmy, że jesteśmy vlogerami z Polski i od razu jeden do nas podszedł, piona z Polski, super, fajnie. To jest coś, co zawsze mi rozwala łeb. Widzicie? Jest follow shelter napisane i u góry jest pojemność, tylko już nie widać, ile osób się może, ile osób się może zmieścić. Ciekawe, czy to tam jeszcze jest. Czyli to są te, ale tu jest ten schron, widzisz? No tak, dlatego mówię dalej na to. O, otworzył się pan. Czyli to pan powiedział, że jest piwnica bardziej, ale sądzę, że ta piwnica jest właśnie schronem atomowym. Oj, kogoś wyrwało z gaci, zobacz. Regulamin parkingu, co nie? Parkujesz na własne ryzyko. Kurde, to tylko w Stanach, co nie? A, i że nieautoryzowane i opuszczone zostaną i te, z których coś przecieka, będą, wiesz, usunięte na koszt właściciela. A nie męczy was ten zapach ciągle zielska? Powiem ci, że w Kalifornii było to samo. Na Skid Row było też to samo. Przyzwyczaiłem się już. Strasznie dużo jest tych Amazonów, paczkomatów tutaj, ale tu chciałem zobaczyć, co jest napisane. Jakiś work permit. To są właśnie te budynki, tak? To, co żeśmy wam opowiadali już wiele razy. East Coast? Are you smoking? Where are you from? To się musiało wydarzyć wieczorem. Aleja takich bezpańskich rowerów. To jest Trek, a Trek to nie była polska firma przypadkiem? A nie wiem. Teraz sprawdzę, tak mi się kojarzy. Trek jest największym producentem wysokiej klasy rowerów w Stanach Zjednoczonych. Klasa najwyższa. Dlatego sama rama została. Skończyła akurat. Jakaś awanturka była, ale chyba za późno kamerę włączyliśmy, co? Nie można jej wyłączać już. Tak. Zobaczcie, tu jest rozpiska, a my jesteśmy dokładnie tu. Mott Haven. Przystanek nazywa się Port Morris, czyli tutaj. I macie BX od Bronx, tak? Chodź przejdziemy dołem. Jeszcze do metra na Bronxie, nie boisz się? Dlaczego się boję? Metra są podobno zawsze najgorsze. I jest najwięcej szczurów. Ty, ale ja nie widziałem w sumie tutaj metra. Jak jest stare to metro. Właśnie to są takie, wiesz, 1920 i tak dalej, więc to znaczy, są rzeczywiście stare. I wszystko, tam. I wszystko takie obstrane, to nie? Zobacz, tutaj masz całą mapę tych metrów. Czekaj, gdzie my jesteśmy? O, LaGuardia, lotnisko to jest tu, JFK jest tu. No i gdzieś tutaj jesteśmy powinniśmy tu. być. Tu. No gdzieś w tych okolicach jesteśmy chyba. No przejrzeliśmy przez ten most, no tak. Powinna być taka strzałka, you are here, co nie? Nie no, Bronx jest tutaj, co nie? No tak, no i mówię, my przez ten most tutaj przejeżdżaliśmy i jesteśmy... A, tu był Harlem? Albo gdzieś tu, no. To tu gdzieś, No, w tym miejscu. To w ogóle też wygląda, jakby to były jakieś motocykle i motory jakby zajęte przez policję. A może to jest taki parking policyjny, że po prostu te, które zostały odholowane i tak dalej. Znowu wali blank. Co, nie było żadnego policjanta? No stał tam w drzwiach. Przyjechali. Crime Cops. I mieli 40 PTC napisane z boku. Czyli 40 posterunek, to nie? Podeszliśmy do patrolu, który przed chwilą podjechał, spytaliśmy, czy mogą udzielić nam wywiadu, jesteśmy blogerami z Polski i tak dalej. I generalnie pan policjant powiedział, że nie, bo jest na służbie, że się spieszy, no i że generalnie raczej takie rzeczy trzeba załatwiać oficjalnie, więc chyba nie uda nam się wywiadu z policjantem w tym odcinku. Usłyszeliśmy trzy różne opinie, że jest niebezpiecznie po północy, że po północy zaczyna się dziać magia i jest spoko,
No i pani, która się tu wychowała i mówiła, że generalnie jest wszystko spoko. Ale co w wy nocy myślicie jest o tym? niebezpiecznie, więc zawsze w nocy jest niebezpiecznie i rzeczywiście gdybyśmy tutaj przyjechali w nocy, to byśmy mogli stracić kamery. W dzień jest tutaj bezpiecznie, a nawet to widzieliście, że mamy nowych ziomków z Nowego Jorku, więc serdecznie ich pozdrawiamy, jeśli jakimś cudem obejrzą nas odcinek na przykład. No jest tutaj No niebezpiecznie. jakby nie zaprzeczamy temu, nie będziemy dyskutować z policyjnymi statystykami, no bo tak jest, że rzeczywiście te dzielnice są najniebezpieczniejsze. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji Patronite, bo to dzięki tym ludziom jesteśmy w stanie kręcić takie odcinki. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.